Ilona. Będę waszym przewodnikiem tutaj po Mielnie, dlatego że jesteśmy w pięknym Mielnie nad polskim morzem. Tutaj za mną widać morze. Trochę mnie tutaj podrywa woda, bo są dość silne fale tutaj. Także, jak już powiedziałam, będę waszym przewodnikiem i razem poznamy polskie morze. Dla mnie to oczywiście jest któryś raz, jak już jestem nad polskim morzem. Aczkolwiek sama dawno tu nie byłam, a nigdy nie byłam w Mielnie. Mielno jest takim popularnym kierunkiem dla Polaków, czy nawet gdzieś z zagranicy. Jest tu na przykład bardzo dużo Niemców. Tak? Także myślę, że będzie sympatycznie i będę starała się wam pokazać najwięcej, jak tylko mogę z tego morza. Tak? Dobrze, to cóż, miłego turu ze mną. Dobrze. Zobaczcie, jakie fale. Woda wynosi 17 stopni, czyli jest dość chłodna, ale w miarę przyjemna. Jakie fale. Fale są mocne. Zobaczcie, jest już poza sezonem, a mimo to jest tak dużo ludzi. Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, gdzie zaraz przy morzu możemy znaleźć drzewa, lasy, tak jak tutaj. Jest tego o wiele więcej. Tak samo w Polsce to morze jest też dość niespokojne i bywają też bardzo silne sztormy. W związku z tym, jak przy morzu, żeby nie podmywało tutaj lądu, są ustawiane takie, jak tutaj widzicie, takie jakby dzwonki. Tak, tam dalej. Tam trochę dalej, jak sobie pójdziemy, widać mocniej. Więcej tych dzwonków. One ważą tony. Jeden taki dzwonek to waży właśnie ileś tam ton, tak? Właśnie po to, żeby morze go nie podmyło. Wow, zobaczcie, jakie morze wzburzone. Polskie morze jest generalnie na północy i jesteśmy teraz, jak już powiedziałam na początku, w Mielnie. Mielno jest takim bardzo pożądanym kierunkiem przez Polaków i w sezonie jest tutaj bardzo dużo ludzi. Jak widzimy na morzu jest bardzo dużo mew tak samo. Bardzo dużo. Jeżeli przejdziemy się po mieście, to pokażę wam, jak wygląda samo miasto. Możemy sobie tu wypożyczyć na przykład rowery, jechać na wycieczki rowerowe, zobaczyć piękne ogrody, latarnię morską, która będzie w tamtą stronę, ale tu oczywiście nie widać. Patrzcie, jakie wzburzone morze. Tak. Jak już powiedziałam wcześniej, polskie morze jest na północy. Także możemy się dostać na przykład z Krakowa nad polskie morze samolotem na przykład. Tak, sama podróż samolotem będzie to około godzinki. Natomiast tak jak my przyjechaliśmy z powodu COVID-a, koronawirusa, przyjechaliśmy samochodem, to nam zajęło z przystankami 9 godzin. Tak, przerwą na obiad na przykład. Także, ale jest tu bardzo sympatycznie. Później pokażę wam też specyfikę tego miasteczka, jak ono wygląda. Jest bardzo dużo tutaj takich uroczych knajpek. Tam na przykład daleko, nie wiem czy widzicie, tam jest taka knajpka, gdzie właśnie można sobie balkonem, można tam sobie usiąść i wypić na przykład kawkę tuż nad brzegiem morza. Jest też bardzo dużo hoteli, gdzie po prostu otwieramy balkon, tak, i widzimy morze. No i pogoda się zmienia, tego że dzisiaj ma być chyba, dzisiaj będzie prawdopodobnie ostatni taki fajny dzień, tak, taki słoneczny.
słoneczny dzień. Ja też zaraz postaram się go wykorzystać. Zaraz też wchodzę do morza i postaram się złapać te ostatnie dni lata i się na przykład pokąpać. A w ogóle mam nadzieję, że nie słyszycie, bo fale są tutaj dość mocne, także no ale może. Okay. Także to jest właśnie polskie morze. Ludzie tutaj, możecie widzieć, zasłaniają się takimi jakby karawanami. Tak, to jest bardzo takie, to jest takie normalne nad polskim morzem, tak? I niektórzy ludzie się zastanawiają, dlaczego tak się dzieje, a tu chodzi o to, że nad polskim morzem jest bardzo duży wiatr zazwyczaj. Dzisiaj ten wiatr nie jest może aż tak duży, ale generalnie wiatr jest dość mocny, dlatego też te fale są mocne, później też, jak już wspomniałam, sztormy. Ale właśnie ludzie, tak jak tam widzicie, osłaniają się właśnie przed silnym wiatrem, tak? Tam sobie leżą i tak dalej. Tu jest też bardzo dużo hoteli, bardzo takich urokliwych, dużo knajpek, dużo figurów można kupić po dobrych cenach, albo też trochę droższe rzeczy, ale bardzo fajne, bardzo stylowe. I też zaraz tutaj z moim facetem sobie rozłożymy namiot i będziemy plażować. Na szlaku rowerowym będziemy chcieli dostać się właśnie tutaj do Gąsek. Tam jest latarnia morska. Nie no, tylko tutaj. Do latarni morskiej, to właśnie tutaj jest takie dzikie zejście na plażę i jest ono faktycznie dzikie. I jak możecie sobie tutaj zobaczyć, oczywiście morze jak zwykle jest bardzo wzruszone, ale widać, że to jest wszystko dzikie. Też jest to piękna plaża. Piękna, duża plaża. Wcześniej jadąc tutaj do Serbinowa mijaliśmy też taka mała miejscowość. Natomiast Serbinowo to też jest taka turystyczna miejscowość. Tak może mniej znana, przynajmniej ja wcześniej jej nie wiedziałam. Ale przyjeżdżaliśmy, jest tam bardzo uroczo. Naprawdę polecam. A teraz wracamy na drogę, która biegnie właśnie tam. Wracamy na drogę i już zmierzamy do Gąsek, do latarni morskiej. Tu mamy taki kompleks przy wejściu do latarni morskiej w Gąskach. Jak już wiecie, tutaj zmierzaliśmy. Tak, tutaj możemy zjeść sobie coś na słodko, odpocząć. A tu mamy też gry. I mamy piękną latarnię morską, na którą możemy się oczywiście wdrapać i my tak zrobimy. Tak, i z niej możemy podziwiać oczywiście piękne widoki. Tak, na wszystkie te miejscowości, które tutaj mijaliśmy. Tak, chłopy. A jeszcze Serbinowo, jakoś tak.
Jak widać, jesteśmy na szlaku latarni morskich. Tutaj mamy wykaz latarni morskich w województwie zachodniopomorskim. Oczywiście jesteśmy nad Bałtykiem. Mamy Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, o którym wspominałam wcześniej, Niechorze, Kikut, Świnoujście. Okay. To jest widok z latarni morskiej w Gąskach. Tutaj następna latarnia, najbliższa latarnia morska jest koło brzegu, około 22 km stąd. Natomiast jeszcze druga jest w Darłówku, około tak mniej więcej 40 km stąd. Tak, żeby tutaj wejść, musieliśmy pokonać 200 stopni, czyli 200 schodów, żeby zobaczyć właśnie taki widok.